W takich domach mieszkali Krośticanie w XVI wieku. Jedny z nich był Walentyn Świerc. Mój oupa. Z XVI wieku zachowały się 3 urbarze, w których wymieniono z imiona i nazwiska krościckich gospodarzy, którzy płacili czynsz. Może wśród nich jest i twoje nazwisko. Przed wojną historycy podopolskich wiosek mieli do dyspozycji 8 urbarzy z lat 1532-1645. Powojenni historycy wychodzili z założenia, że zawierucha wojenną przetrwał jeden z nich, ten z 1566 roku. Krótko zanim Franek Sośnik napisał Kronika wsich Ruścice, jego kolega z Berlina, historyk dr Martin Richau, zrobił mu niemało niespodzianka, przywodząc świeżo zrobione zdjęcia starszych urbarzy z 1532 i 1533 roku. Sie befinden sich im Staatsarchiv in Breslau. Dort sind sie im Original einzusehen und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man so ein Buch, so ein dickes Buch von 1532 in der Hand hat. Na początek dobrze by było wyjaśnić, co to były te urbarze i jakie informacje były w nich zapisane. So ein Urbar war eine Bestandsaufnahme der Herrschaft, also quasi ein Inventar. Der Landesherr wollte wissen, was für Dörfer hat er, was für Ertragsmöglichkeiten waren in diesen Dörfern, wie viele Landwirte waren dort, wie ist die Qualität des Bodens gewesen, welche Rechte hatten diese Landbewohner und welche Pflichten vor allen Dingen hatten sie. Jest jedno, kiedy i czemu te urbarze były spisywane? Dieses Urbar von 1532 wurde 6 Jahre nachdem Schlesien an Österreich kam, 1526 aufgenommen. Das zeigt also schon mal, nach einem Herrscherwechsel ist so ein Urbar, so eine Bestandsaufnahme von größter Wichtigkeit. Czemu taki urbarz był ważny dla władcy? Przeanalizujemy w następnym odcinku. Dzisiaj chcemy opowiedzieć o tym, kto mieszkał wtedy w naszej wsi. Wir finden hier gerade in Kroschütz eine Bestandsaufnahme und sehen, dass dort dann 17 Bauern aufgeführt werden, einer zweimal. Diese einzelnen Bauern sind hier mit Namen aufgeführt, zum Teil mit Vornamen. Es ist auffallend, dass die Schreibweise variiert. Das heißt, es gab damals ja keine festgefügten Namen und derjenige, die Kommission, die durch die Dörfer gegangen ist, der gesagt wurde, der Bauer heißt so und so, hat den Namen aufgeschrieben, wie er sich das damals vorgestellt hatte. W urbarzu z 1532 roku 3 gospodarzy wymieniono ino z imienia, 13 z imienia i nazwiska, a wdowa Polaczkowa ino z nazwiska. Oprócz wdowy o nazwisku Polak w Krościcach mieszkali wtedy Stanek Kroch, Adam Czyrkow, Urban Kos, mój przodek Walentyn Świerc, Martin i Janik Jałcz, Wojtek Czmulka, Jakob Czyżek, Jan Snopek, Ficek Suza, Jan Pacula, Jan Sezoch i Albrecht Nowak. Oprócz nazwiska Świerc, albo jak dzisiaj pisu Świec, do dzisiejszych czasów przetrwało niewiele z nich. Suza, Polok, Nowak. Ja, wenn wir jetzt 1566 uns ansehen, wie gesagt, deutlich mehr Leute. Wir können hier auch jetzt schon genealogisch etwas mehr anfangen. Das heißt, wir haben viele Namen, mehr Namen, die dann auch später auftauchen. Franz Sośnik hat sich das ja in seinem Buch zunutze gemacht. W urbarzu z 1566 roku pojawiły się nowe nazwiska, które jednak nie przetrwały w Krościcach do naszych czasów. Janek, Hasek, Kopora, Zajberliś, Kocur czy Gromek. Są też gospodarze z nazwiski, które co niektórzy znają, albo chodzino już słyszeli. Grzegorz Kowal, Grzegorz Kolecko, Witek Kionka, Sebastian Sowa, Mikołaj Widera, Klimek Czapa, Mikołaj Sitarz albo Simon Masek. Co najważniejsze, pojawiły się też nazwiska, które przetrwały w Krościcach do XXI wieku. Mając na uwadze, że zapis nazwiska w urbarzu zostawiał zawsze trochę miejsca do interpretacji, możemy stwierdzić, że zapisany w 1566 roku Grzegorz Kępa jest protoplastu do dzisiaj mocno rozpowszechnionego u nas nazwiska Kampa. Inne nazwisko, które pojawiło się w Krościcach w 1566 roku i przetrwało do XXI wieku, jest Siwek, a protoplasto tej rodziny
był Grzegorz Siwek. Mamy też 3 gospodarzy z nazwiskiem Ziczek. Są to Krzysztof, Maciek i Tomek Ziczek. Uwzględniając problematykę pisowni nazwisk w tamtych czasach, możemy wyjść z założenia, że chodzi tu o 3 Zięcyków. Spadkobiercą wdowy Polaczkowej z 1532 roku był Bartek Polak. Gospodarstwo Albrechta Nowaka prowadził Blazek Nowak. Rodzina Ficka Suzy rozrosła się i w 1566 mamy 3 gospodarzy: Maćka Suza, Wacława Suza i Walka Suza, a po Walentynie Świercu gospodarstwo przejął Paweł Świerc, mój pra opa.